Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja jestem. i Nuri, oczywiście. Dzisiaj chcielibyśmy Wam odpowiedzieć na pytanie, które się ostatnio właśnie często pojawia. Czy obchodzimy Wielkanoc w Turcji? Jak to w ogóle wygląda? 2 lata temu na Boże Narodzenie nagrałam film właśnie o tym, jak przygotowujemy święta w Turcji. Rok temu na gwiazdkę dodaliśmy po turecku przepis na piernik. No, o Wielkanocy nic jeszcze nie było na kanale, więc dzisiaj trochę o tym. Jak spędzaliśmy Wielkanoc? Czy da się w ogóle urządzić Wielkanoc w Turcji? Nie da się. Znaczy w tej chwili nie da się. Bo jest taka sytuacja, ale jakby było normalnie nawet chyba nie mamy wszystkiego. Mamy? No właśnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o potrawy wielkanocne, no to nawet jeżeli jest normalna sytuacja, jest dostęp do wszystkich produktów, no to co? W Turcji na Wielkanoc można przygotować jajka, upiec jakieś ciasto i w sumie tyle, no bo ani żurku, ani żadnej szynki, ani żadnej kiełbasy, ani żeby bigos przygotować czy coś takiego. Więc no ciężko. Potrawy wielkanocne akurat bardzo ciężko. Chyba że ktoś się zaopatrzy, poprzywozi sobie coś z Polski, no to wtedy tak. Także ogólnie zanim wydarzyła się na świecie sytuacja, którą mamy obecnie, celowo nie mówimy tego słowa na K. Swoją drogą, pierwszy raz słowo na K to nie jest to słowo, o którym zawsze wszyscy Polacy myśleli, nie? Tak. Zanim była ta cała sytuacja na K, no to mieliśmy taki plan, że na śniadanie wielkanocne pojedziemy sobie do miejscowości Edremit. Ona jest kawałek za Van, na takie tradycyjne tureckie, a właściwie tutaj regionalne śniadanie. No bo ona dosyć, nawet tak bym powiedziała, pasuje do wielkanocnego śniadania. Więc myśleliśmy o czymś takim, no ale nie udało się tego w tym roku zrealizować. No i tak trochę się, szczerze mówiąc, obraziłam na tą sytuację i stwierdziłam, że jak nie wyjeżdżamy, jest taka sytuacja, to w ogóle nie ma sensu i w ogóle nic nie będę przygotowywać. A do tego jeszcze doszło wydarzenie piątkowe. Sytuacja teraz jest taka, że ogólnie nie wychodzimy z domu. Nuri tylko raz w tygodniu robi zakupy. No i miał ostatnie zakupy zrobić właśnie w sobotę po śniadaniu. Taki był plan. No jakieś tam, wiadomo, produkty na zapas nakupione mieliśmy w lodówce. No ale nic takiego za bardzo, co by się na święta nadawało, tylko po prostu rzeczy, w razie czego, jakby nie było, można robić zakupów, żeby przetrwać, typu, nie wiem, kasze, ryże, makarony, inne soczewice i fasole, takie rzeczy mamy oczywiście. Zakupy miały być robione w sobotę. I co się wydarzyło w piątek wieczorem? No piątek o 22 nagle ogłosili zakaz wychodzenia z domu. W dużych miastach w Turcji, 30 dużych miast i do tego jeszcze Zonguldak, czyli 31 miast. No. W tym Van. Van to Van też jest metropolia. Zakaz wychodzenia od północy w piątek do poniedziałku, czyli do dzisiaj, mamy poniedziałek. No niby tragedii nie ma, nie? Zakaz wychodzenia tylko na 2 dni. No ale nie zdążyliśmy się do tego przygotować. Tak. Nie było żadnych przesłanek wcześniej, nikt się tego nie spodziewał. Do tej pory całkowity zakaz wychodzenia z domu był dla osób do 20 roku życia i po 65 roku życia. Pozostali mogli w razie potrzeby wychodzić, a to teraz nagle ogłoszono, że przez te 2 dni będzie kompletny zakaz wychodzenia i że będą zamknięte sklepy, wszystko będzie zamknięte. O 22 ogłosili to z myślą, od północy. Tak, że będzie od północy zakaz, z myślą, że już się nic nie wydarzy, bo generalnie markety o tej godzinie powinny już być zamknięte wszystkie.
A to się okazało, że ludzie markety jednak pootwierali. Tłumy się rzuciły na markety przez te 2 godziny, żeby jeszcze sobie zapasy porobić. Widzieliśmy, co się dzieje. Mamy też swój rozum. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu w ogóle ryzykować teraz, pchać się w te tłumy. Wiadomo, że to ani ludzie nie zachowali tych odległości między sobą, ani masek nie poubierali, rękawiczek, co niektórzy. I chaos po prostu w tych sklepach siedział. Stwierdziliśmy, że no po prostu trudno. Czego nie kupiliśmy, czego w domu nie ma, no to nie będzie i tyle. Więc nie pchaliśmy się. I w sobotę Nuri też tych zakupów zrobić nie mógł. Martwiliśmy się, czy w ogóle będziemy mieć chleb, bo chleba też nie kupiliśmy. Ale akurat okazało się, że chleb był przywożony do domu. Tak. A przed tym Turcy w historii kilka razy mieli zamach stanu i zawsze było zakaz wychodzenia z domu, dlatego ludzi teraz straszyli nagle, że będzie tak jak kiedyś. Dlatego tak ruszyli. No. I o chleb, no sobotę i niedzielę też kilka razy przyjechał samochód, zaparkował pod ulokiem i krzyczeli chleb, świeży chleb. I ludzie poszli, kupili albo do domu nawet przywieźli. W niektórych miastach nawet widziałam, że za darmo był chleb nawet dostarczany. Tutaj sprzedawała normalnie piekarnia. Podjechała pod nasz blok, z samochodu trąbili, ludzie z okien tylko mówili, ile kto chce chleba i po prostu tutaj mamy wyjście takie ewakuacyjne z klatki bliżej do tego samochodu. Podchodzili i chleb sobie odbierali. Tyle, także chleb mieliśmy. No ale nie mieliśmy innych produktów, więc ostatecznie śniadanie wielkanocne nasze wyglądało tak, że zjedliśmy chleb, jajka, biały ser i oliwki. Tak. Takie było nasze śniadanie wielkanocne. Ciasta też żadnego nie upiekłam, nic innego nie przygotowaliśmy. Także tak to wyglądało. No i spędziliśmy te święta w takim poczuciu, że po pierwsze nic nie przygotowaliśmy za bardzo, po drugie nie możemy wyjść z domu, po trzecie no mamy balkon, fajnie, ale była straszna pogoda. Grad padał nawet i wiało wiatr. Tak. Było zimno, chłodno. Ci, którzy mnie obserwują na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, widzieli relacje. Nagle zaczął padać paskudny grad, było tylko 7 stopni chyba w plusie. Bardzo chłodno, więc z balkonu i tak nici. Siedzieliśmy tak po prostu cały dzień, właściwie w piżamach i czekaliśmy, aż ten dzień się skończy. Takie były święta. Szukałaś zająca? Zająca też nie szukałam, zając też nie dotarł w związku z... No bo jest ten pod kontrolą. Zając nie może wychodzić. Zając też nie może wychodzić z domu, więc zając też nie dotarł. No dobrze, że mamy ten internet. No to oczywiście byłam cały dzień na łączach i z moją mamą, i z resztą rodziny, i ze znajomymi. No, moja mama też w Polsce sama tym razem święta spędzała. Nie chciała starszych z rodziny narażać, więc nigdzie nie pojechała do nikogo. Także tak to wszystko było w tym roku. No tak. Średnio. Nie odwiedzać się rodziny. I zaraz będą nasze święta. Znaczy w maju. W połowie maju jakoś, albo na koniec maja. Zobaczymy u nas, jaka będzie sytuacja, ale... Wydaje mi się, że tak samo. Także w tym roku święta wyjątkowe. Na pewno zapamiętamy je na długo. Ale mam nadzieję, że jak tak trochę przysiedzimy i zęby zaciśniemy, to szybko się ta sytuacja poprawi i za rok sobie odbijemy. No mam nadzieję. Mam nadzieję. Bo ludzie nie zdają sobie sprawy i wychodzą dalej na ulicę. No, niestety. No. Ostatecznie ja uważam, że decyzja z takim całkowitym zakazem wychodzenia z domu to była dobra decyzja. Ludzie prosili o to. Ja tutaj nie narzekam i ja mam nadzieję, że w ogóle ta decyzja będzie przedłużona, że to nie będzie tylko w weekendy. Na pewno by to było bardzo pomocne w całej sytuacji. To nie o to chodzi, że my się na tą decyzję obraziliśmy, nie, tylko po prostu byliśmy zaskoczeni. No, nikt się tego nie spodziewał.
I tyle. No ja akurat tak to się z tymi świętami złożyło. Niefortunnie. No. No ale co zrobić? Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jak wy spędziliście te święta. Czy jest ktoś z was w takim kraju, gdzie też jest całkowity zakaz wychodzenia z domu? Czy też pod przymusem w domu siedzieliście tak jak my? A widzowie, którzy mieszkają w Polsce, no to dajcie znać, czy zdecydowaliście się sami zostać w domu, czy jednak jeździliście odwiedzać rodzinę. Jak do tego podchodzicie, jestem ciekawa, jak to było. No i to tyle. Tak. Nie ma Nie ma co tu gadać, no. Było jak było. Tak. No dobrze, no to nie przedłużamy. Bez sensu teraz mówić. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Nic tu do podobania nie było. Nie wiem, kiedy ten film będzie na kanale wrzucony. Nie wiem, czy zdążę dzisiaj. Ale nawet jeżeli będzie już po fakcie, to i tak jeszcze wam życzę wesołych. Nawet jak nie będą wesołe, no to zdrowych i spokojnych tych świąt. I żebyśmy jakoś to wszystko przetrzymali. Cierpliwości dużo wam życzę. Tak. No i do zobaczenia w następnym filmie. Görüşürüz. Görüşürüz.